Start naszej wyprawy po Pieninach i Spiszu zaczynamy od Niedzicy. Zamek, zapora i widoki, które trudno wyrzucić z głowy. Zabieramy Was na zwiedzanie zamku Dunajec. Pokażemy też zaporę i dwie miejscówki na darmowy nocleg kamperem. Jedną nad samym jeziorem, a drugą z panoramą, której się nie zapomina. Będzie też rejs statkiem po jeziorze czorsztyńskim. I podpowiemy Wam, dlaczego nie warto kupować biletu na górze. Zdradzimy sprytny patent, jak zaparkować kampera tuż przy zamku i nie zapłacić ani grosza. Mało kto o tym wie, a wystarczy jeden prosty ruch po obiedzie. To nie jest zwykły vlog. To podróżniczy survival z bonusem. Mniej wydajesz, więcej odkrywasz. Zaczynamy! Kochani, wyjeżdżamy z parkingu. Pierwszą noc spędziliśmy w Falsztynie na parkingu. Miejscówka bardzo fajna, mała miejscówka. Dojechać tutaj można też bezproblemowo w zasadzie. Trochę dziur jest po drodze, ale generalnie jest bardzo fajnie. Jest zejście do wody w dwóch miejscach. Widoczki na obydwa zamki nad Zalewem Czorsztyńskim. Jedziemy teraz na Niedzicę. Dzisiaj jest pierwszy dzień eksploracji Pienin i przez najbliższe kilka tygodni będziemy zwiedzać dla Was Pieniny. I kochani, tak wygląda droga i wyjazd z pierwszego parkingu. Naprawdę przejezdno, jest w miarę sucho. Wyjeżdżamy z parkingu spod samego zamku, bo nie możemy tu zaparkować busem. Kamperem też tu nie wjedziecie. Jedziemy na drugi parking, który jest nieco niżej. Zaraz tam przy zaporze będziemy stali. Tu też do 3,5 tony. Widać Tatry. To jest bus, tam stoi. Okej. Krótszy, ale stoi. Kochani, parking w Niedzicy. Jesteśmy 300 metrów niżej pod zamkiem. Można wjechać tutaj śmiało busem, parking płatny. Bilecik odbieramy przy kasie i przy wyjeździe płacimy. Kawałek dalej jest kolejny parking, tam można też również zaparkować busy i autobusy. Do zamku stąd jest jakieś 300 metrów. I zaczynamy naszą przygodę z Pieninami, z zamkiem w Niedzicy. Znajdujemy się w Pieninach Spiskich. Najmniej taki, oprócz Niedzicy i Czorsztyna, najmniej oblegany tutaj rejon Pienin. I taki mamy parking, spójrzcie. Ale widoczek. Idziemy najpierw tutaj, wejdziemy na zaporę, popatrzymy chwilę i idziemy do zamku. Pogoda się robi taka troszkę niepewna, ale nie będzie padać, ja to wiem na pewno. Po drodze mnóstwo restauracji. Można przysiąść na kawkę, na obiadek, kolację. Tu, gdzie kiedyś Dunajec swobodnie płynął przez górską dolinę, dziś rozciąga się potężna tafla jeziora czorsztyńskiego. A nad nią, jak strażnik XXI wieku, stoi zapora w Niedzicy. To największa zapora ziemna w Polsce. Ma 56 metrów wysokości, 404 metry długości i niemal 2 miliony metrów sześciennych ziemi w środku. A na jej koronie deptak widokowy z panoramą na dwa zamki i całe Pieniny. Ale to nie tylko inżynieria. To również historia. Historia, która zaczęła się już w 1905 roku. Impulsem była katastrofalna powódź z 1934 roku. Plan był prosty – ujarzmić żywioł. Realizacja? Długa. Pierwsze łopaty wbito dopiero w latach 70., a zbiornik napełniano dopiero w 1995 roku. I dobrze, że tak się stało. Bo już 2 lata później zapora uratowała tysiące domów przed kolejną powodzią. Dunajec chciał pokazać swoją siłę, ale tym razem to człowiek wygrał. Dziś to nie tylko bariera dla wody, ale też źródło czystej energii. Elektrownia wodna pod zaporą dostarcza prąd dla regionu, a cały kompleks nosi imię Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Polski i wizjonera tej inwestycji. Zamordowanego 16 grudnia 1922 roku. Wokół zapory sporo się dzieje.
Są ścieżki rowerowe z widokiem na jezioro, rejsy statkiem między zamkami, skansen z chatami przeniesionymi z zalanych wsi. I oczywiście 2 zamki – Niedzica i Czorsztyn. Gitara. I co powiesz? Bardzo pięknie. Zmieniny bardzo widowiskowe. Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień, a zjeździmy je całe wzdłuż i wszerz. Staj się! Mówisz, nie możesz! Da się kto? I wchodzimy, proszę. Koń, zaczynamy zwiedzanie zamku w Niedzicy. Dostajemy mapkę na wejściu. Bilet full opcja kosztuje 28 zł od osoby. Zaczynamy od stacji numer 1. Wprowadza nas do zamku taki korytarz od takiej paszczy cylindrycznej. Idziemy zobaczyć dalej, co będzie wyglądać. Kolejne stacje wprowadzają nas do lochów i do miejsc, gdzie były jakieś cele więzienne. Idziemy to zobaczyć dalej. Bardzo ciekawie się to prezentuje wszystko. Fajnie co zrobione. O, jest. Tu są te lochy. Super, kazamaty. I tu jest cały sprzęt rozrywkowy. Aha, okej. Zamek w Niedzicy, znany też jako Zamek Dunajec, nie stoi tu od wczoraj. Ta średniowieczna twierdza zaczęła rosnąć na wapiennym wzgórzu już w XIV wieku, kiedy większość Europy jeszcze się kłóciła o to, kto ma lepszy herb. Zaczęło się od Węgrów. Między rokiem 1308 a 1313 możnowładca Kokosz Beżewiczy postanowił postawić tu strażnicę. I to nie byle jaką. Miejsce? Idealne. Szlak handlowy z Krakowa do Budy przebiegał tuż pod zamkiem. Z jednej strony Tatry, z drugiej Dunajec, a po sąsiedzku Czorsztyn, już po polskiej stronie. Ot strażnik granicy z widokiem. W kolejnych wiekach zamek zmieniał właścicieli jak rękawiczki. Najpierw Beżewiczy, potem Zapolia, Łascy, Korwatowie, Dziowanellich, a na koniec Salamonowie. Ci ostatni trzymali go aż do II wojny światowej. W międzyczasie twierdza zyskała renesansowe krużganki, balową salę, a nawet kawałek secesji. Ale nie tylko mury są tu świadkami historii. Jeszcze w 1931 roku w dobrach zamkowych utrzymywały się resztki pańszczyzny, najdłużej w Europie. Turyści już robili zdjęcia, a chłopi tutaj nadal płacili daniny. Po wojnie zamek przeszedł w ręce państwa, a już w 1963 roku otwarto tu muzeum. Dzięki temu dziś możemy przejść się po komnatach, których historia wciąga bardziej niż niejedna powieść. A widok z tarasu? Bajka. Każdy szanujący się zamek ma swoje duchy. Niedzica ma cały pakiet. Najgłośniejsza legenda? Inkaski skarb. Podobno pod koniec XVIII wieku zamieszkała tu księżniczka Umina, potomkini Inków, która przywiozła za sobą coś więcej niż walizki. Fragment skarbu imperium. Schowała go w zamku, ale jak to w legendach, źli ludzie przyszli i ją zabili. Mówi się, że od tej pory jej duch, Biała Dama, czasem przemierza zamkowe krużdanki. A jej potomkowie? Jeden z nich miał podobno znaleźć Kipu, inkaski system zapisu, z lokalizacją skarbu. I tu zaczyna się historia jak z Indiana Jonesa. A to nie koniec, jest też Janosik. Zbójnik numer 1 w Karpatach. Miał być więziony właśnie tutaj. Ale że był sprytny jak nikt, to zerwał kajdany, uciekł przez okno w kaplicy i czmychnął w góry, jak w dobrym serialu. I wreszcie Brunhilda. Księżna, którą mąż zepchnął do studni w przypływie furii. A poza legendami? Zamek to też plan filmowy. Od zemsty Fredry, przez wakacje z duchami, aż po Janosika. Dziś można tu nie tylko zwiedzać komnaty i piwnice, ale nawet przenocować. Bo tak, można wynająć pokój i przespać się jak dawny szlachcic. Choć najlepiej bez spotkań z Białą Damą.
Kończymy wizytę w zamku Gnieździcy, idziemy jeszcze do wozowni, która znajduje się przed zamkiem, zaraz po prawej stronie. Miejsce, które jest warte odwiedzenia na 100%, pięknie to jest wszystko zorganizowane. Tylko przyjechać tutaj z rana, nie przyjeżdżać tutaj po południu czy w południe, bo jest masa ludzi. Kochani, wozownia to jest ostatni etap zwiedzania zamku Gnieździcy. Schodzimy z zamku, skręcamy w prawo kilka kroków i dochodzimy do wozowni. Bardzo ciekawe miejsce. Wszystko jest bardzo ładnie utrzymane. Zaraz obok znajduje się restauracja. Mimo że trzeba odejść kawałek, to naprawdę polecamy, żeby tutaj zajrzeć. Z zamku idźcie sobie do tej wozowni, a z wozowni zejdźcie sobie później na przystań i z przystani popłyńcie sobie statkiem. Godzinkę trwa rejs, ale naprawdę warto. Widok na Pieniny Spiskie, przecudowny. Po prawej stronie będziecie mieli zamek w Czorsztynie. Na powrocie będziecie widzieć zamek w Gnieździcy. I taka jeszcze mała porada, jak będziecie statkiem płynąć, to usiądźcie na samym początku, ze względu na to, że jak usiądziecie do góry, to jest bardzo złudne, że będziecie coś widzieć, bo ta nadbudówka tego statku, wszystko będzie wam zasłaniała. Macie do wyboru 3 rodzaje statków. Harnaś, Dunajec. Jeden ma balkon otwarty, że wszystko widzicie. My płynęliśmy harnasiem i ta góra jednak była zabudowana, lepiej siąść na dole. A najlepiej zejść sobie na dół i zdecydować Samemu czym się chce Zależy, popchnąć, o ale której powieść też przyjedzie. bilety sobie kupcie na dole, bo Tak. wtedy od razu wsiądziecie, a Tak jest. myśmy kupili na górze bilet i musieliśmy godzinę czekać. Zaraz do tego wyrzuciłam. Oj, z pomidorówka idzie. Jest pomidoróweczka ryża, a raczej krem ryżowy. To ja umiem wjeżdżać w płetnicę. U Ciebie tradycyjnie kwaśnica. Ale pierogi. Pierwszy dzionek uważamy za zaliczony. Mega słoneczny. Kochani, karczma zadyma tuż przy parkingu. Żarcie jest dobre, nie jakieś super pyszne, jest dobre, naprawdę warto sobie tutaj zjeść. Obok jest plac zabaw dla dzieci, taki dosyć spory i park miniatur. Natomiast ważna informacja przy tej knajpie, jeżeli tutaj parkujecie, a tam pójdziecie coś zjeść, to upomnijcie się o bilet za darmo wyjazdu, wtedy 2 dyszki odpada, żeby parking zapłacić. Parking, jeśli zjecie obiad, za darmo. Tylko trzeba zgłosić to kelnerce, że parkujecie samochód tutaj przed. No i kolejna miejscóweczka. Tu jak widzicie na tej zapodce jest zgromadzony kamień. Tam kawałek dalej, później zejdziemy sobie grilla zrobić. Jest takie miejsce przygotowane pod budowę, podsypane pod jakiś budynek. Miejscówka jest za darmo oczywiście. Z widokiem z tyłu na Tatry, to co wysokie widzicie, Zalew Czorsztyński i Pieniny Spiskie. I tak dzisiaj będziemy tutaj spali. Chodziło nam o miejsce widokowe ze względu na to, że zapowiadają ulewę dzisiaj na noc. To nie chcieliśmy nigdzie nad rzeczką spać, tym bardziej, że 3 dni temu były tutaj powodzie błyskawiczne. Miejsce nie jest jakieś takie super, ale jest z przepięknym widokiem.